Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam klockowy model Jeepa Willisa od Kobi. Jest on oczywiście wykonany w skali 1 do 35. No i na wstępie powiem jeszcze, że poza tym Jeepem Willisem, którego tutaj widzicie, są jeszcze dostępne dwie inne wersje, mianowicie sam ten Jeep Willis, no dokładnie identyczny, tylko bez właśnie tej przyczepy, oraz Jeep Willis medyczny, tam jeszcze z noszami na tyle. Dlaczego akurat ja wybrałem tą wersję? Szczerze, początkowo miałem wziąć właśnie tego zwykłego Jeepa Willisa, aczkolwiek no, różnice cen w internecie były dosyć niewielkie, a przyznajcie, że 60 elementów plus jeszcze figurka za niecałe 15 zł to jest naprawdę dobry deal, więc no czemu miałbym tego nie wziąć? Dzisiaj nie będzie historii samego Jeepa Willisa. Po pierwsze, no, nie za bardzo się znam na samochodach, więc nie mam tutaj zbytnio o czym gadać. No a po drugie, no, jest to po prostu Jeep Willis klasyczny, każdy go raczej rozpoznaje. Nic tutaj odkrywczego w jego historii raczej nie ma. Po prostu armia amerykańska potrzebowała zwykły samochód do przewożenia żołnierzy, jakieś tam zaopatrzenia ewentualnego albo jakiegoś tam małego uzbrojenia. No i efektem tych działań właśnie powstał Jeep Willis. Wyprodukowano go ponad 600 000, także no to jest dosyć duża liczba. No i był on używany przez większość wojsk alianckich, również po wojnie. Także tak, zanim może przejdziemy do omawiania tego cacuszka oraz innych elementów związanych właśnie z tym zestawem, no to pozwólcie, że zaczniemy klasycznie od figurek i no co ciekawe, nie mamy tutaj żadnej plakietki z nazwą tego zestawu, ale dobra. Tutaj w zestawie otrzymujemy dwie figurki. Znacie moje podejście do figurek, a jeśli nie, no to ja po prostu ich nie zbieram. Fajnie, że są w zestawach, tak, ale no jakby mnie one nie porywają. Mamy tutaj w zestawie dwie figurki żołnierzy amerykańskich. Myślę, że dosyć fajnie są wykonani. Tutaj jeszcze z takimi nadrukami na bokach. Z tyłu niestety nic. No i co? No, nie mam za bardzo na ich temat nic do powiedzenia, więc może przejdziemy dalej. Tak jak już wspominałem, ten Jeep jest wykonany w skali 1 do 35. Dosyć dobrze trzyma tą skalę. I co warte jest uwagi, mamy tutaj zastosowane wiele nadruków oraz kilka nowych elementów. I to jest dosyć warte uwagi, ponieważ no, ostatnimi czasy nie mamy takich modeli, które miałyby dla siebie zarezerwowane przynajmniej kilka jakichś specjalnych, wyspecjalizowanych elementów, które były właśnie zrobione specjalnie dla nich. Więc to jest taka swego rodzaju awangarda, no i coś, co moim zdaniem Kobi powinno stosować dla innych modelów, czyli no faktycznie dokładamy te parę nowych elementów, żeby ten czołg po prostu wyglądał lepiej. Jakieś tam, nie wiem, koła, jakieś elementy pancerza, cokolwiek, żeby to po prostu wyglądało jak to, co właśnie ma przedstawiać. Dalej, mamy tutaj w samym Jeepie Willisie chyba ponad 120 elementów, o ile się nie mylę. No i trzeba powiedzieć tutaj, że absolutnie każdy element ma swoją jakąś rolę. Nie ma tutaj żadnego jakiegoś przypadkowego klocka, który by, nie wiem, mógł być zastąpiony przez jakiś inny albo jakąś parę innych elementów, tylko po prostu każdy element w tym Jeepie Willisie ma swój sens. To jest no, bardzo fajne. Z samego Jeepa Willisa budowało mi się dosyć przyjemnie i co ciekawe dosyć długo. Jest to, tak jak już wspominałem, te 120 elementów około, ale naprawdę jest to bardzo dobra konstrukcja. Tak chciałbym po prostu to zaznaczyć na początku. Czy coś jeszcze? Ten model pochodzi z kolekcji D-Day i już parę osób mnie o to pytało, czy będę chciał zrecenzować parę innych zestawów z tej serii właśnie. Szczerze mówiąc, na razie nie planuję. Wiadomo, przyszłości się nie przewidzi, ale na razie naprawdę nie planuję żadnych innych modeli z tej kolekcji, no ponieważ moim zdaniem są inne bardziej ciekawe, które zasługują właśnie na recenzję, a no wiadomo, mój budżet nie jest z gumy, więc no nie mogę sobie pozwolić na wszystkie te takie lepiej wykonane modele. Tak, więc no raczej nic się po prostu nie pojawi. No i co? Wydaje mi się, że już możemy przejść do faktycznych oględzin tego modelu.
Na początku może sobie zdejmę tą przyczepę tutaj, która jest z tyłu. No, widać już od razu, że nie jest to zbytnio łatwe do odczepienia. Głównie tutaj to koło blokuje właśnie to odpinanie tej samej przyczepy. Z przodu tutaj mamy oczywiście parę nowych elementów, nowych specjalnie dla tego zestawu. Oczywiście grill, tutaj mamy lampy powciskane, na dole tutaj zderzak z nadrukami, u góry nadruk oczywiście gwiazdy amerykańskiej, tutaj kolejne jakieś cyferki. Koła, no koła są dosyć uniwersalne jak na Kobi, nie mamy tutaj nowego odlewu, ale ja się jakby o to nie czepiam, bo no model i tak wygląda dosyć fajnie z nimi. Tak samo jak nie będę się czepiał o brak bieżnika na nich. Tak. Dalej tutaj mamy szybę. No, szybę bez szyb w zasadzie. Możemy sobie ją opuścić. Tak też ten model się prezentuje. Myślę, że dosyć urokliwie. Tak, po drugiej stronie tutaj mamy łopatę. W środku tutaj jeszcze jest kierownica i tam nawet jak się przyjrzymy, to są nadruki zegarów. No to jest bardzo fajne, że nawet o takie detale zadbali. Po środku karabin maszynowy, jest to klasyczny 50 cal. Tutaj jeszcze z magazynkiem. Możemy sobie oczywiście nim manewrować we wszystkie strony. Tutaj mamy oparcia w innym kolorze niż te siedziska. Nie wiem, czy to miało tak być. Powiedzmy, że tak. Z tyłu mamy taką, powiedzmy, większą kanapę. Tutaj kolejne nadruki. Nawet zobaczcie tutaj te takie małe światełka. To jest niesamowite. Antena oczywiście. No i absolutnie nowy klocek mający imitować kanister z benzyną. On wygląda naprawdę bardzo fajnie, jest znacznie mniejszy od tych poprzednich. No akurat tutaj nie mam żadnego pod ręką, ale naprawdę bardzo mi się podoba. Tutaj mamy oczywiście zapasowe koło, mamy hak do przyczepki. No i co, na temat tego Jeepa Willisa już chyba nie da się nic więcej powiedzieć. Po prostu jest to bardzo dobra konstrukcja. Może teraz zobaczmy, jak wygląda z przyczepką. Może mi się uda teraz znowu na wizji to przyczepić. Ok. No tak jak mówiłem, z tym kołem tutaj nie jest to no, najłatwiejsze. Tutaj oczywiście model sobie normalnie jeździ, możemy sobie skręcać z tą przyczepką, nie ma żadnych problemów. Na samej przyczepce też oczywiście nie brakuje nadruków. Tutaj zobaczcie gwiazdy amerykańskie, z tyłu kolejne jakieś numerki tutaj. Tak. Koła tutaj zobaczcie, o coś mi się odpina. Koła są zamontowane na takiej rurze, na takiej ramie, co też jest dosyć awangardowe jak na modele Kobi. No zobaczcie, że tutaj spód jest całkowicie czysty w tym Jeepie Willisie, a tutaj mamy taką ramę. Nie wiem, może względy konstrukcyjne tutaj jakoś wymusiły takiego rozwiązania. No a same przy... No a samej przyczepie... No, na samej przyczepie też jest dosyć dużo wyposażenia. Tutaj mamy skrzynki. Ja dałem sobie tutaj karabin od jednego z żołnierzy. Mamy worek z piaskiem, radiostację, która też wydaje mi się, że jest całkowicie nowa. Ja jakoś nie pamiętam, żeby była w jakimś innym zestawie, więc no, kolejny plus. No i mamy większą skrzynkę, gdzie ja tutaj sobie wsadziłem granat oraz lornetkę. A samo dno jest tutaj wyścielane tym brązowym kolorem. Dosyć fajnie to wygląda. I co, może przejdźmy do podsumowania. Ja absolutnie temu modelowi nie mam nic do zarzucenia. Jest on wykonany po prostu perfekcyjnie. No może ta cena być trochę zniechęcająca dla niektórych, ale naprawdę jak ja złożyłem ten model, to nawet pomimo tego przelicznika ilości elementów do ceny właśnie, jestem absolutnie usatysfakcjonowany tym, co tutaj po prostu dostaliśmy. Tą ilość nadruków, tutaj w ogóle całe wyposażenie, no kształt tego Jeepa po prostu jest cudowny. No, nie wiem jak to lepiej określić. No, po prostu moim zdaniem się absolutnie opłaca. Jak znajdziecie go jeszcze za 70 zł, to absolutnie bierzcie, nie pożałujecie. Klasyka po prostu II wojny światowej, jedna z ikon właśnie tego konfliktu.
nie, nie mogę znaleźć żadnego powodu, abyście mieli go nie wziąć do swojej kolekcji. No i cóż, jeśli film Wam się podobał, to serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, do polajkowania tego materiału. No i co? Na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć.